Witam wszystkich serdecznie. Dziękuję wszystkim za wspomaganie kanału. Dziś latareczka. Dostałem taką bezpłatnie do recenzji, ale producent zostawił mi zupełnie wolną rękę. Mogę sobie nagrywać po swojemu. Nic na tym nie zarabiam, a jedyny powód, dla którego ją przyjąłem, to podzespoły. Chodzi mi głównie o optykę, elektronikę, no i tam niektóre diody, które wykorzystam zupełnie do innych celów. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że nie spodziewali się, że będę latał z tym po lesie, podświetlał i tego. Latarka jest wspaniała, powiem Wam. Omówię takie rzeczy, o których praktycznie nikt nie wie w sumie chyba, bo jakby wiedział, to by powiedział. W instrukcji tego nie ma, producent tego nie opisuje. Jest sporo takich różnych tajemnic, ale to już zobaczycie w filmie. W tej chwili widzicie samo rozpakowanie. Zaraz przejdziemy do sedna. Co było w środku? Zaczynamy od opakowania. Słuchajcie, porządna firma, porządne odpakowanie, bardzo ładnie to wykonanie. Papier, piękny papier kredowy. W instrukcji co było w środku. Oczywiście latareczka, był akumulatorek, taki słabiutki, ale był. Oczywiście z możliwością doładowywania. Był przewód do ładowania, taki wisiorek, żeby podpiąć tu latareczkę, bo tu jest taki klips, no i takie uszczelniające po prostu gumki tu, aby to było wodoodporne. Moje pierwsze wrażenie. Sofirn ST10 jest po prostu elegancka. Wykonana z aluminium lotniczego, jest niesamowicie lekka, a przy tym sprawia wrażenie niezniszczalnej, bo zgrabna, zwarta, idealnie leży w dłoni. Zobaczcie, coś niesamowitego. Tu przyciski sterujące są rozmieszczone tak funkcjonalnie, że kciuk sam na nie trafia. Całość wykonana jest z ogromną starannością. Mamy tu klips z otworem na smycz, co dla mnie jako majsterkowicza jest genialne. 2 punkty magnetyczne, czyli jeden w pół, jeden w klipsie, drugi tu na samym końcu. Dodatkowa przysługa tych klipsów magnetycznych jest taka, że sobie, wiecie, możecie namagnesować śrubokręt, teraz będzie namagnesowany, a waląc w magnes sobie rozmagnesujecie. To taka mała ciekawostka. Teraz, moi drodzy, soczewki. Co prawda są plastikowe, ale to są soczewki, moi drodzy, Fresnela. To właśnie dzięki nim ta kruszyna ma takie zasięgi i takie możliwości. Tu w środku jest super mocna elektronika. Jak powiedziałem, sprowadziłem to na LEDy. Wiecie, że można to otworzyć. Jeżeli tą kopułkę z diody po prostu zdejmiecie, no są różne sposoby, wtedy macie zasięg praktycznie o 30 do 40% większy. No ale to trzeba już umieć się bawić. Ja to Wam pokażę może jak zdążę, ale super sprawa. To by było na pierwszy rzut. Teraz pobawimy się w testowanie. No ja nie wiem, muszę sam po prostu zobaczyć jak to działa, nauczyć się, czyli wracamy za godzinę. Zeszło mi nieco dłużej niż godzinę, aby to wszystko ogarnąć. Instrukcja podaje tylko kilka podstawowych funkcji, ale gdy zacząłem to rozgryzać, to ten sprzęt okazał się, że instrukcja milczy o najważniejszych. Do tej pory znalazłem, przetestowałem o ponad 20 funkcji. Tu sobie zrobiłem taką ściągę. Zobaczcie, co ona ma. Po kolei będę Wam to po prostu tłumaczył. Coś niesamowitego. 21 funkcji, które tu wypisałem. Znalazłem jeszcze 3. Jak zdążę, to przedstawię. To są takie dość tajemnicze funkcje, ale
Omawiając te podstawowe funkcje, od razu zauważyłem, że ta latarka myśli. Pamięta Wasze ulubione ustawienia, więc kiedy ma zwolnić, żeby się przegrzać, czy posiada blokadę, niesamowite, no cały komputer. Od ciepła, poprzez oszczędzanie baterii i tak dalej. O bateriach jeszcze dopowiem, ale to za chwilę. Po 2 godzinach, muszę powiedzieć to głośno, ta latarka, choć wygląda tak niewinnie, może być groźna. Dla dzieci to absolutnie nie jest zabawka. Moc 1000 lumenów potrafi trwale uszkodzić wzrok, uszkodzić matrycę. Właśnie jedną uszkodziłem, ale to w starym telefonie. Podczas nagrywania z bliska te czerwone światło jest niesamowite. Z odległości milimetra potrafi zapalić taką normalną zapałkę. Trzeba uważać, jak się ją trzyma w kieszeni, ale producent przewidział tu kody zabezpieczające. O jednym powiem też o ciekawostce, że jak spykacie prędko, to latarka może się zawiesić. Żeby ją odwiesić, trzeba zrobić taki kruczek, może powiem to od razu, po prostu odkręcić, wyjąć baterię, odczekać chwilkę, nacisnąć 2 razy przy wyjętej baterii. Razem odblokuje się i będzie wszystko w porządku. Możemy załadować, ustawić z powrotem te różne czasy i będziemy mieli sprawną latarkę. Po drugie, nie trzymajcie tego w kieszeni załączonego, bo może po prostu wypalić dziurę, gdyby się załączyła. Tu jest taki kod, wystarczy którymś z klawiszy 3 razy nacisnąć, zablokuje się i tylko będzie pokazywała mignięciem, że jest zablokowana, nic się nie stało. Wracamy do tu całej historii. Ale wcześniej jeszcze jedna uwaga. Moi drodzy, ze względu na dość dużą moc z zasady tych czerwonych światełek, że tak powiem, zobaczcie, jaka jest różnica między gazem pieprzowym a nią. Polecam kobietom. Malutka, do torebki, super sprawa przy szmince, przy tym. W nocy taki błysk oślepia. Po prostu oślepia. Nawet jeżeli to się świeci w łazience, już zaczyna boleć głowa. A co pomyśleć z odległości tam pół metra czy metra. Po drugie, wiecie, że przepisy unijne zabraniają spluw różnego rodzaju, odżywek, zażywek, jak i takich rzeczy. To jest dozwolone. Jeżeli ktoś oślepi napastnika, myślę, że to nie będzie brane pod uwagę, bo to jest zwykła latarka. Możecie to też zrobić farbą w aerozolu czy w czymś takim. To by był taki wstęp. Pamiętajcie o dzieciach. Latarka ma być zabezpieczona, wyłączona. Jeżeli zdążę, pokażę funkcję, a funkcji jest cała masa. Czyli wracamy. Latarka ma masę funkcji. Ma 2 klawisze, które spełniają Wasze oczekiwania w zależności od klikań, od przytrzymania i tak dalej. Ja tu sobie taką ściągawkę przygotowałem i dla Was, czyli tak, przód, klawisz, tu ten przedni, czyli jest soczewka, działa. Tu są światła boczne, czyli czerwone mrugające, białe. Każde ze świateł ma 3 stany, czyli to ma 3 stany plus turbo, to tak samo. Białe 3 stany, czerwone 2 stany, czyli świecenie na full, czyli oślepianie, i druga funkcja, miganie, system alarmowy. Jak to uruchomić? Wkładamy bateryjkę i załączamy tu pierwszy
Wciskamy, zapala się słabe światełko, lecimy dalej na drugie, lecimy na trzecie, czyli ekstremalne. Naciskamy, to wchodzi do pamięci i pamięta. Teraz gdybyście chcieli to użyć, po prostu pierwsze naciśnięcie i jest ktoś oślepiony. To samo jest ze światłem drugim, z klawiszem drugim i z czerwonym. Wciskamy raz, słabe, mocniejsze, super mocne na full. Przyciskamy raz, pamięta. I teraz drugie, żeby odblokować, musimy nacisnąć 2 razy, jest full. Tu naciskamy raz, jest full do oślepiania. Dobrze, teraz tak, pamięć, czyli to jest to, co mówiłem. Turbo 1000 lumenów to jest armia. Klikamy 2 razy tu na to czerwone. Mamy full. Szóstka, ultra szybki błysk. Trzymacie, będzie błyskało. Czerwone mocne, czyli tarcza bezpieczeństwa. Pamięć czerwieni, szybki start. Migotanie, 2 kliknięcia, stroboskop. Mocne światło do torebki, do warsztatu, coś tam sobie przyświetlić mapkę. Pamięć boczna, zapamiętuje oczywiście poziomy tak samo jak przednie. Blokada, czyli twoje hasło, czyli jeżeli mamy załączoną, nic się nie dzieje, klikamy którymkolwiek klawiszem, raz, 2, 3, mamy latarkę zablokowaną. Tak samo jest odblokowanie, czyli w kieszeni się nic nie stanie. Raz, 2, 3, odblokowana. Super sprawa, można blokować dla dzieci. Jeszcze są 2 funkcje blokowania indywidualnego, ale to już potem. Czyli tak, hasło żeśmy omówili. Aha, zwracajcie uwagę na diodkę LED. Tu jest taka mała diodka LED. Ona służy do informacji o naładowaniu baterii. Świeci się na zielono. Jeżeli przejdzie w stan mrugania 3 na czerwony, bateria zaczyna się powoli po prostu kończyć. Zaraz omówimy to dalej. Tu mamy wskaźnik zielony, czyli to już punkt 17. I strażnik, ja tu mam same ściągawki, aby nie zniszczyć akumulatora i przetwornicy, sama się wyłączy, znaczy wpierw będzie zbijała moc i tak dalej. I tu mam jeszcze takie dodatkowe, a teraz jest ciekawostka. Fajna sprawa. Latarka to wielki komputer. Posiada tam specjalistyczny układ, który w sumie panuje nad wszystkim, czyli posiada przetwornicę, ale taką inteligentną, że ta przetwornica działa od 1 do 4,5 V, czyli za dużo zbija, za mało podwyższa. Pilnuje LEDów, żeby się nie przepaliły, pilnuje temperatury. No i co? Uniwersalna sprawa. Akumulatorek to jest akurat ten z ładowaniem, 3 o pojemności 8 razy większy. Może być zwykły paluszek. Może być paluszek od pilota. Zobaczcie, on jest dużo mniejszy od tego. Ma 1,5 V, ale może być akumulator. Akumulator 1,2 V. Super sprawa. To ma powiedzmy 900 chyba. To ma chyba 900. Tak, 900. To ma też 900. Może być ładowane dosłownie wszystkim. Jak zrobić, żeby to działało? Prosta sprawa. Zobaczcie, 1 i 2 dodajecie magnes. Jest przedłużenie do tej długości. Dodatkowo możecie sobie zrobić jeszcze taką osłonkę, żeby to pogrubić, ale to nie musi
być i się zaczyna. Wszystkie funkcje działają. Jedna sprawa jest, turbo działa słabiej, bo oczywiście turbo musi mieć jakąś moc, prawda? Czyli tylko taki akumulator zdolny jest po prostu zasilić to turbo, bo światło jest niesamowite. Natomiast to działa bezbłędnie na wszystkich stanach. Oczywiście to jest nieco słabsze, ale ja tu zrobiłem dla Was takie wyliczenie. Ja tu mam takie wyliczenie. No cóż, nie pokazuję efektów, bo efekty są no, super. Pokazuję Wam konkretne rzeczy w razie czego, gdyby coś się działo. Taki akumulatorek, już nie mówię o tej baterii, bo ona będzie działała dłużej, ale tu sobie zrobiłem takie wyliczenie, zobaczcie. Czyli taka bateryjka AAA, napięcie znamionowe tu jest powiedzmy 1,5 V. Mam tu wzór, zobaczcie. Na tej baterii oszczędny typ 153,8 godziny. Obliczenie dla trybu przetrwania, czyli wynik końcowy. Na takim maleństwie czas świecenia ciągłego 154 godziny, czyli w przeliczeniu na doby 154 godziny przez 24 wychodzi nam ponad 4,5 dnia, no powiedzmy, przesadziłem 6 dni, przepraszam, 6 dni. No i tak na koniec. Akumulatorek mieści się w tym maleństwie, porównajcie jakie to jest wszystko malutkie, leciutka, malutka, mieści się w torebce, nie potrzeba żadnych zezwoleń, niesamowita. Czyli moja ocena, powiedzmy, przy drobiazgach, do których bym się mógł przyczepić prawie nieistotnych, jest w skali do 5, 4, 8. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz, do zobaczenia.